tego typu zapachy mnie nie porywają. Cześć Wam! Myślę, że jak mnie dobrze znacie, to na takie filmy na tym kanale też czekacie, a mianowicie hole perfumowe. A ponieważ mamy początek roku i ja się trochę ze swojej kolekcji pozbyłam, trochę nawet dużo, to trochę też do tej mojej kolekcji znowu przyszło. I wiecie, co Wam powiem? Że ten haul może być dla Was jednym z najciekawszych, bo tu będą też flaszki, których ja kompletnie nie znam, ale Wy mi poleciłyście na tym live'ie. Postanowiłam kupić te flaszki i dzisiaj zrobić pierwsze wrażenie. Także zamiast to dzielić i nie pokazywać Wam, że kupiłam, robić drugi film, to właśnie dzisiaj zrobię pierwsze wrażenie tego, co mi polecałyście. Mam nadzieję, że to też będzie dla Was ciekawe. Ja nie przedłużam już, zapraszam Was. Zaczniemy od zapachu, który dostałam od Kasi Miskate. Z Kasią Miskate zrobiliśmy pewną wymianę. Ona mi dała 100 ml flaszki Zerjoffa, zaraz Wam pokażę którego, a ja jej porobiłam odlewek trochę i próbek. Kasia mówi do mnie, a ten zapach jest w Twoim stylu, powinien Ci się spodobać. Mówimy tu o zapachu Ascento. Ja nie wiedziałam, czy ja chcę dzisiaj o nim w ogóle mówić, no bo jak się domyślacie, skoro nie był zapakowany, to ja już go mam przetestowanego i mam go globalnie noszonego już. Ale jeszcze wezmę na papierek i zaraz Wam powiem też dlaczego tak się zdecydowałam. Ja zaczynam być bardzo ciężkim człowiekiem, powiem Wam perfumowo. Bardzo ciężkim. No właśnie. Na papierku jest bardzo podobnie. Może tylko bardziej intensywnie. Dla mnie to jest zapach mainstreamowy. Mało tego, dla mnie to jest zapach bardzo tani w wydźwięku. To jest świeżynka. Ja nie wiem, Fragrantica opisuje go, słuchajcie, jako piżmowy. Nie, dla mnie to jest ananasowy zapach, jaśminowy, ale na pewno nie piżmowy. No ja tu piżma nie wyczuwam. Później jest napisane, że jest pudrowy. W mojej ocenie tu nie ma żadnej pudrowości. Później jest napisane, że jest słodki i owocowy. No to dla mnie nie jest ani słodki, ani owocowy. Dla mnie owocowy, no można powiedzieć, że jest, bo jest ananasowy, ale to wszystko jest bardzo świeże. To wszystko jest w ogóle nieodkrywcze. Dla mnie to brzmi tanio, słabo składnikowo. Ten zapach jest po prostu dla mnie nijaki z takiej perspektywy, że ja już szukam czegoś innego, ale z drugiej on się dobrze nosi. On się dobrze nosi. Jak go nosiłam cały dzień, to gdzieś tam go czułam. Tu jest też napisane, wszyscy zachwalają, że te parametry jego to są gigantyczne. Dla mnie to jest zwykły świeżak, słuchajcie. I to taki naprawdę pospolity, zwykły świeżak. Wręcz zapach świeży, zielony. Nie wiem, ja już coś takiego wąchałam, ale wydaje mi się, że miałam taki zapach z mainstreamu kiedyś. Bardzo, no po prostu dla mnie to jest prawie 1 do 1. Nie wyczułam tu żadnych niuansów, niczego. Ale dobrze się nosi. Czy ja go będę nosić? Myślę, że latem mógłby się sprawdzić. On jest nawet taki odświeżający, trochę nawet gdzieś w jakiś sposób chłodzący, ale ja w życiu bym go nie kupiła sama po próbkach. Także wydaje mi się, znaczy, że jestem team Kasia i że rozumiem, dlaczego chciała go się pozbyć. Myślę, że też dla niej jest to zapach nijaki. Albo
Wręcz odwrotnie, jest tak, jak tu piszą, bo niektórzy przyrównują ten zapach, słuchajcie, do erbapury, albo nie, inaczej, do kirkę chyba. A kirka i erbapura to prawie to samo. Dla mnie to nie ma nic wspólnego. Nie wiem, wiecie, czy... No ale tak jak czuję go tu, tak samo on pachnie na mnie. Nie wiem, dla mnie zapach jest totalnie nudny, totalnie zwykły, nie za takie pieniądze, nie od marki Zerjoff. Nie wiem, rozczarowanie. Mam nadzieję, że Kasia nie ma mi za złe, bo to tak jest, ale chcę powiedzieć szczerze, no bo on pójdzie pewnie na sprzedaż dalej, no albo na odlewki, jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, powiem szczerze. Ale to nie jest w ogóle już, tego typu zapachy mnie nie porywają. Musi być, coś się zadziać w zapachu, po prostu musi tu kliknąć między mną a zapachem. Tu nie klika, dla mnie to jest naprawdę tak mainstreamowy zapach, że szok. Także napijmy się herbatki. Zaczęłam z grubej rury? No to teraz zacznę może od zapachu, który kupiłam, słuchajcie, bo mi Allegro pokazało ten zapach i tę markę w ogóle. Zaczęłam czytać trochę o tej marce i sobie pomyślałam, że opinie ogólnie są genialne, a szczególnie zapachu, który Wam pokażę, który niejako, ja nie wiem, czy to już jest unikat, nie jest produkowany, no generalnie w innej pojemności i tak normalnie to już nie jest wszędzie dostępny, bo też kupiłam tej marki drugi zapach, ale najpierw chciałabym powiedzieć Wam o tym, bo on mnie najbardziej zainteresował. To jest marka Dita Von Teese i to jest marka celebrycka i nie sprawdzałam, kim jest Dita Von Teese, jakoś nie bardzo mnie to pociągało, żeby się dowiedzieć, ale marka jest z USA. I działa od 2011 roku, ma jakieś 7 zapachów, więc nie za dużo, ale ten zapach ponoć oszałamia ludzi, mężczyzn, zbieracz komplementów i postanowiłam go kupić. On występuje, bardzo trudno jest dostępny, ale już jak go znajdziecie, to występuje w 20 ml tylko. Tak wyglądają te buteleczki, więc ja jej nie postawię nigdzie, będzie musiała leżeć. Zdejmę folijkę z takim, jak to się nazywają? Boże, zapomniałam, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie to się ściąga, żeby psiknąć i nie będę Was oszukiwała, że ja już je testowałam. Bo nie było zaklejone, zafoliowane to opakowanie, więc myślę, no na co tu czekać. Tak to się prezentuje i powiem Wam, że to jest mistrzostwo świata, co się tutaj znajduje. Jak to rozpyliłam sobie na nadgarstek, to doznałam objawienia, jakim jest zapach piżmowy. To jest właśnie zapach piżmowy. Nie Zerjoff Ascento, tylko to jest zapach kwiatowo-drzewno-piżmowy i te piżmo jest tutaj, nie żadne mydlane, czystościowe. Te piżmo tu jest najbardziej sensualnym składnikiem, jaki możecie sobie wyobrazić. Ten zapach działa na mężczyzn i to dosłownie jest nie tylko urzekający, ale przede wszystkim zaskakujący. To, jak on się układa, jaki on jest niesamowity. Ja tutaj patrzę, że macie piwonię i faktycznie ona uderza od samego początku. Później jest róża, która jest różą dla każdego. Nie jest żadną dżemową, mydlaną, jest różą sensualną, kwiatową. I to wszystko za sprawą kadzidła, piżma i drzewa sandałowego jest niezwykle gładkie i bardzo, bardzo pociągające. Wręcz macie nawet takie wrażenie momentami, jakby tu była jakaś papryczka chili. Według mnie ten pieprz, który tu jest właśnie tak podany na ostro przyprawowo
i on robi te, no to co kąsa, co szczypie. Zapach spodobał mi się niebywale. Jezu, jak to się nosi. On jest bardziej przyskórny, nie projektuje, ale powiem Wam szczerze, że trwałość ma gigantyczną, od mycia do mycia. Ten nadgarstek, mimo że myłam ręce, i wiadomo, że nadgarstek też trochę się tam umoczy, on trwał i ciągle mnie rozpieszczał przez cały dzień swoją wonią. Niesamowity zakup w ciemno, niesamowity. Jestem przeszczęśliwa w ogóle, że mam ten zapach. Podzielę się z Wami mililitrami, także na sklepie, kto pierwszy, ten lepszy, może ten zapach wypróbować. Daję słowo, czymś nieziemskim. Drugi zapach tej marki z kolei to jest Vedette. Tak wygląda opakowanie i też, ponieważ było bez folii, to ja już sobie testowałam ten zapach. Tak, wiem, no, ale wiecie, lepiej Wam coś móc więcej powiedzieć niż mniej. One ogólnie wyglądają bardzo ciekawie, musicie przyznać, jak na markę celebrycką. Trochę klasy tu wyczuwam. Co to jest za zapach? To jest zapach 100% różany, ale to nie jest woda różana, to jest dżem z dzikiej róży, wręcz bym powiedziała. Czuć jakąś dzikość w tym zapachu, ale też nie jest przesłodzony. Mam wrażenie, że jest tak fajnie wyważony, też bardzo dobrą ma trwałość, świetną bym powiedziała. Jest to taki zapach tylko i wyłącznie dla osób kochających róże, bo ona tu dominuje, tylko ją czuć. Zapach też bardzo elegancki, trochę z polotem vintage'owym, w sposób jaki jest podana ta róża. Może ktoś tak go odebrać, ja go tak nie odbieram. Uważam, że mimo wszystko jest dosyć nowocześnie ta róża podana, ponieważ jest jakiś taki niuans tu, nie wiem, może jakiś aromatyczny, który czasami dochodzi do głosu i czasami się przebija przez te róże. No ale pewnie nie każdy ten niuans wyczuje i dla niego będzie to 100% zapach różany. W każdym razie, jeżeli ktoś kocha róże, to ja nie zapłaciłam jakichś chyba strasznych pieniędzy, 300 zł zapłaciłam za ten zapach, jakoś tak, więc nie straszne. To już za ten zapłaciłam straszne pieniądze, bo 189 zł za 20 ml, ale mówię, to już podchodzi chyba pod unikat, no i jest naprawdę niesamowitym zapachem. A ten właśnie wcale nie, bo te 300 zł to za 100 ml to mainstreamu nie kupicie. A jest to naprawdę świetny parametrowo, jakościowo zapach. Moim zdaniem dla wielbicieli róży ideolo. No i dobra, i zabieramy się teraz za faktyczne otwieranie już takich flakonów. To może zacznę jeszcze od zapachu, który kupiłam z Waszego polecenia, ale już na tym live'ie powiedziałam, że fajnie, że w sumie jest polecony mi ten zapach, bo ja i tak chciałam go zawsze kupić. I to jest Kenzo Sa Senbo, woda toaletowa. No i otwieramy, chyba nie z tej strony zaczęłam to otwierać. Oczywiście, że nie z tej, od spodu. Po prostu, czajcie to? No ale dobra już. Zaraz znowu ktoś mi napisze, że ja miny strzelam i w ogóle, że jestem infantylna. Boże, jak ja Was kocham, że Was mam i że po prostu stoicie za mną murem, bo takie osoby to naprawdę potrafią zepsuć humor najweselszej osobie na internecie. Wiecie, o co chodzi? No i to jest przepiękne. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Zawsze go byłam ciekawa. Zawsze do tego zapachu mnie ciągnęło. Przepraszam, ale nie z tej strony to zrobiłam i teraz mam co mam, no po prostu. To jest przecudny flakonik. No i teraz może zamiast w korek to sobie napiszę tu Kenzo, żeby wiedzieć, że to. Może do tego jeszcze wrócę, do Zerjoffa wrócę. Nie, no tak, to jest taki dla mnie jednak, ja po prostu mój nos tam nie wyczuwam, być może czegoś, co wyczuwają inni. Dla mnie to zwykły zapach. No ale dobra. Z polotem vintage zapach. Bardzo podobny do tego zielonego chanson.
trochę podobny, trochę coś ma z Jil Sander No. 4. On mi się będzie podobał. On mi się będzie podobał naprawdę. To jest vintage. To jest w klimacie vintage. Świeży. Jezu, przepiękny jest ten zapach. Cudowny. No może powinnyście mi po prostu takie właśnie rzeczy polecać, bo ja się chyba tak rozkochałam w tym vintage, w końcu to zrozumiałam, przyszedł ten czas. Tak, to jest taki Jil Sander z chanson połączony. Świeżość chanson, ta zieloność i Jil Sander, czyli taka troszkę jednak ciężkość zapachu. Jil Sander No. 4 kupujecie bardzo chętnie. Cieszę się, że chcecie go poznać. Niezwykle piękny zapach. Nosiłam go już kilkukrotnie. Nakładam go na ogół na wieczór, bo w ogóle Wam powiem, że nauczyłam się teraz naprawdę, żeby tak wykorzystywać wszystkie te moje perfumy, nosić je, to aplikuję 2 razy dziennie. Na dzień noszę, a na wieczór nakładam jakiś inny zapach i naprawdę używam wszystkiego z mojej kolekcji. Cudowny jest ten zapach. Tak, to jest totalnie zapach w moim guście. Nie pamiętam, która z Was mi poleciła. Flakon jest boski, ale jestem szczęśliwa. Kolejny zapach, który mi polecałyście i to była Olena, pamiętam. Maison Rebacci, czy Rebacci chyba. Cuir Tassili. No i co, otwieramy. Ja trochę tam, wiecie, muchałam w silaż tego, ale tego zapachu w ogóle nie kojarzę. Wydaje mi się, że wąchałam wiele innych, ale akurat nie ten. I nie wiem, jak mam teraz... Bo jakby nie mogę w ogóle tego wyjąć. Czemu? O! O! Poszło. No, ale muszę po prostu tę folię zdjąć, bo to nie da rady z tą folią, więc folię zdejmujemy. Nie zawsze da się folię uratować. No i dobra. Piękne opakowanie. Pudełeczko śliczne. Naprawdę. Nie chcę tu nic, żeby wypadło. Ślicznie. Co tu napisane jest? Alieno Massene. Extremely dependent. A jeszcze a propos tej marki Vadette Dita Von Teese, tej marki, to być może Ania Perfumowa Bajka, znasz tę markę, dlatego że to jest Natalie Lorson głównym perfumiarzem tej marki, więc może coś znasz. Poza tym jest to celebrycka, ja wiem, że Ty też dosyć dobrze tam siedzisz w tych celebryckich. No i dobra. I zrobimy na bluterku, także już piszę, że Maison Rebacci, czy Rebacci, właśnie nie wiem, jak się czyta, ale przecież nie będziemy się biczować za to, że nie wiem, jak się czyta tę markę, prawdaż? No to zobaczmy, chwila prawdy. Kenzo jest trafione, teraz czy to? O kurde. Trafione. O jest. Herbata. Czuję herbatę. O Jezu, jakie to jest piękne. O ludy. Jaki to jest niesamowity zapach. Nie no, to jest niesamowity zapach. Pierwsze, co mnie uderza, to jakiś herbaciany twist. Teraz zaczynam czuć trochę rozmarynu połączonego z szałwią. No, coś takiego. Nie jestem pewna, czy to, ale tak bym powiedziała, bo jest to dosyć pyliste i suche. Tak mi się kojarzy i rozmaryn, i szałwia. Nadal leży to na tych liściach herbaty. No i zaczyna do głosu dochodzić skóra, która jest delikatnie słodkawa. Ależ to jest ciekawy zapach. Jakie to jest piękne. I totalnie trafia w mój gust. Mało tego, moim zdaniem jest to odkrywcze. To jest kompozycja, której absolutnie nic podobnego nie mam w swoich zbiorach. Cudowny jest to zapach. Naprawdę. Jestem w szoku. W ogóle powiem Wam, czemu nie aplikuję tych zapachów na skórę. Zaraz czeka mnie testowanie do
do komentarzy, które zamierzam nagrać. I dlatego, nie? Niesamowity ten zapach jest. Niesamowicie piękny, cudowna polecajka. Cudowna. To przejdźmy dalej, bo ostatni zapach, który kupiłam z Waszych poleceń, to też było polecenie Jeroboam Floro. Nie Goco, tylko Floro. Powiem Wam, że Goco bym nie kupiła. Ja wiem, że wszyscy się Goco zachwycają, ale dla mnie to jest zapach podobny już do różnych, które są i nie wydaje się już taki wyjątkowy. Wiem, Gosiu, że dla Ciebie jest wyjątkowy. Piękne pudełeczko, 30 ml i otwieramy. 30 ml, bo bałam się, że mi się nie spodoba. Wiecie, o co chodzi. Pięknie zapakowane, nie? No i dobra. Nazwałam sobie karteczkę, żeby wiedzieć. Guma. Początek to jest taka guma, którą znam z dzieciństwa. Balonowa. Silnie czuję tu gumę balonową. Jakaś taka ta guma ananasowa. Coś takiego. Dochodzą do głosu jakieś kwiaty. Ogólnie kompozycja na pierwszy rzut bardzo mi się podoba. Mam dobre skojarzenia. Bardzo mnie fajnie przenosi w fajne momenty. I jaśmin. Czuję. Taki gęsty, słodkawy. No i czuję, wydaje mi się, że taką gładkość drzewa sandałowego. I piżmo. To wszystko też leży na piżmie. Fantastyczny zapach. Bardzo mi się podoba. Jest też w nim coś zmysłowego. Znowu te piżmo tu jest chyba tak podane trochę zmysłowo. Kończy się już ten moment tej gumy balonowej, ananasowej czy jakiejś tam, nie wiem, ale ananasowej obstawiam. I właśnie zaczyna się faza jaśminu słodkiego, narkotycznego, alienowskiego, tylko inaczej trochę podanego, bo nie jest tak ciężki jak alienowski. Mimo wszystko w tym wszystkim jest delikatniejszy. Wiecie co, bardzo mi się podoba ten zapach. No widzicie? Da się. Macie dobre pomysły. Świetne. No, podoba mi się. Będę to nosiła bardzo chętnie. No, fantastyczny jest. Do korka też popsikałam. W korku bardziej jakiś... Nie, piękny jest, ale na bloterku pachnie trochę inaczej niż w korku. W korku ten jaśmin jest jakiś taki anyżowy odrobinę. No nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że na mnie będzie bardziej jak na bloterku. Maison Rebaci. O, no tutaj jest taka ziołowa aromatyczność, sucha, pylista. Na tej skórze. Bardzo ciekawy zapach. Ultra. Jezu, cudo to jest. Powiem szczerze, jestem w szoku. A jeszcze Kenzo. Kenzo vintage'owe. No bardzo do Jill Sander. Podobne już teraz. Bardzo. W tym stylu. Piękne. No i jeszcze ten Zerjow. No zwykły świeżak. No właśnie, no nie wiem. I ostatni zapach to już kupiłam, bo była przecena na tę markę na makeup.pl. Nigdy w życiu nic tej marki nie miałam, ale tak mnie zaintrygowała, że postanowiłam coś kupić. I to jest marka Liden Parfum Black Ruby. Otwieramy. Jest tu ponoć rum. Jest tu ponoć skórzaność. Coś na teraz. Jak to brzmi?
Ano nie mam zielonego pojęcia, ale czy jestem ciekawa? Jestem. Więc możemy to otworzyć. Bardzo fajne, proste opakowanie. Bardzo fajna, prosta, jak ta marka, Boże, Memo Paris na przykład. Bardzo ładna flaszka, fajna, wypisane wszystkie nuty. Nie wiem, który to jest front, który nie. Były tak chyba, były włożone. Piękny korek, tu taki wytłoczony. Naprawdę zapłaciłam bardzo mało za ten zapach, jakieś 250 zł. Więc sprawdźmy, jak to pachnie. No korek jest totalnie plastikowy, więc już rozumiem, z czego jest cena, ale ogólnie naprawdę pięknie to wygląda moim zdaniem. Fajnie się wciska ten korek. Słuchajcie, to jest trochę zaskakujące. Jezu. Ależ to jest ciekawe. Znowu czuję ananasa, ale czuję też malinę. Ale to jest w ogóle jakiś zapach, który coś mi przypomina. Coś mi to przypomina. Jest słodkawy. Czuję tu kwiat jaśminu, troszkę róży. Nie czuję na pewno skóry, ale czuję jakąś taką, jakiś rodzaj czystości. Trochę jak jakiś taki płyn do czegoś, ale bardzo przyjemny. To jest bardzo przyjemnie podane. No kurczę, jak za takie pieniądze, słuchajcie, to jak on nie wywietrzeje po 15 minutach, to póki co to się wydaje bardzo ciekawe. Ja nie czuję rumu. Jakby nie czuję i nie czuję tej skóry, na którą trochę liczyłam. Natomiast być może trzeba poczekać, aż się ułoży i dopiero wtedy będziemy mogli coś o nim powiedzieć więcej. Na pewno jest to bardzo przyjemny zapach. Nie dziwny, nie szorstki, nie suchy, kwiatowy raczej bym powiedziała, z słodyczą owoców. Absolutnie nie ma tu żadnej słodyczy wanilii, ani żadnego takiego dodatku. Natomiast wydaje mi się, że też tutaj baza to jest jakaś taka mocno kremowo, drzewa kremowego jakiegoś. Nie wiem, czy sandałowe, troszkę inne. Sandał daje troszkę inną kremowość niż jest tu. Nie wiem, może jakieś drewno kaszmirowe czasami występuje, to może coś takiego. Bo czuć te drewno, ale ono jest właśnie takie delikatne i jasne bardzo. Myślę, że też to siedzi wszystko na jakimś piżmie. Czuję tu też jakieś cytrusy, jakąś formę cytrusów. Nie wiem jakich, ale coś gdzieś jest przełamane jeszcze jakimiś cytrusami. Troszeczkę wydaje mi się, że właśnie ta róża daje taki, słuchajcie, vibe tego, jakby to był jakiś płyn czystościowy, jakby to było coś jednak takiego bardziej, wiecie. Nie wiem, wiecie co? To jest bardzo przyjemne. To jest bardzo przyjemny zapach. Nie umiem go bliżej jeszcze określić. No nie umiem go bliżej określić. Na pewno jest to świeżak, ale nie pospolity. Dla mnie właśnie Asen to jest taki pospolity świeżak. Bez żadnego przełamania. Tu się trochę dzieje. Moim zdaniem potestuję, ponoszę
ciekawe to jest, naprawdę. Także tak, mam tu troszeczkę zapachów. Sergio Facento, bardzo ładny, noszalny zapach. Serio, on jest naprawdę bardzo ładny. Moim zdaniem to jest w ogóle zapach z Sergio, który spodoba się każdemu. No bo tu się nie ma do czego doczepić, tylko po prostu dla mnie jest zbyt nudny i zbyt wypada mainstreamowo. Ale to jest zapach do kupowania w ciemno, no bo tu nie ma nic kompletnie, co się może nie podobać. Przepiękny jest ten Maison Rebacci, Jezu. Wy nawet nie wiecie, jakie to jest piękne. I jakie to jest ciekawe w ogóle. To jest mój pierwszy zapach tej marki. Myślałam, że to będzie jakieś coś innego. Jasmine coś mają. Myślałam, że pójdę w tę stronę, ale no to zostało mi polecone. Jeroboam. Bardzo ładny zapach. Troszeczkę wyczuwam jakąś mydlaność, ale ona mi tu w tym zapachu w ogóle nie przeszkadza. No i Kenzo dla mnie to Gilles Zander No. 4 już teraz tak naprawdę mocno. Więc bardzo mi się podoba i na pewno zużyję. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście i było to dla Was ciekawe. Dajcie znać, kto z Was co polecił. Pamiętam tylko, że Olena mi poleciła ten zapach, ale reszty Jeroboam nie pamiętam, kto mi polecił. I Kenzo ten właśnie też nie pamiętam, kto mi polecił, także przyznawajcie się w komentarzach. Dzisiaj było wszystko trafione w 10. Dzięki za dziś, buziaczki. Pa, pa!